Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny tydzień makijaży. Tym razem zajmiemy się paletką Artitude Cosmetics i Moonlight Muse. Nowość od tej marki. Wiecie, że Artitude ja absolutnie uwielbiam ich błyski. One są totalnie underrated, totalnie niedocenione, bo są po prostu zjawiskowe. No i mamy nowość, premierę, która już kusi samą okładką, chociaż powiem Wam, że ja zazwyczaj nie jestem fanką jakichś takich postaci na paletach, tak to ten kształt, to wszystko, te kolory tutaj i jeszcze ten księżyc taki delikatnie odbijający się na perłowo. No wygląda to pięknie, a wnętrze jest jeszcze piękniejsze, bo mamy taką cudowną, trochę monokolorystyczną historię idącą w fiolety, w takie trochę cieplejsze fiolety, ale mamy tutaj fajnie przełamane te fiolety, na przykład odrobiną niebieskości, jakiejś takiej srebrzysto-zieleni, mamy trochę brązów, mamy biel, mamy różne temperatury fioletów, więc wydaje mi się, że mimo iż jest właśnie bardziej monokolorystyczna, to da się też dużo tą paletą zrobić. Mamy i jasne kolory, i ciemne, i bardziej neutralne, i bardziej żywe, więc no, wygląda to przepięknie. Ogromnie intrygujący jest cień Moonlight, który jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że on wygląda właśnie jak księżyc, że on ma w sobie kilka różnych kolorów, w zasadzie można powiedzieć, że 4 różne kolory i wygląda to po prostu zjawiskowo, tak intrygująco, więc na pewno sobie zastosujemy w tym tygodniu makijaży ten dzień, ale też oczywiście inne, różne, żebyśmy zobaczyli, jakie makijaże można za jej pomocą stworzyć. Jeżeli macie ochotę zainspirować się i popatrzeć, jakie makijaże można stworzyć, to oczywiście zachęcam Was do oglądania. Nie musicie mieć tej palety, żeby się zainspirować, więc mimo wszystko obejrzyjcie i zainspirujcie się. A jeśli macie ochotę zakupić tą paletę, to możecie skorzystać z mojego kodu afiliacyjnego Red My Lips, wtedy macie 10% zniżki na całe zakupy. Ja się jaram na maksa, nie mogę się doczekać, także lecimy. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od połączenia sobie chłodnego fioletu z cieplejszym fioletem. Ten to w zasadzie aż wpada w taką lekką malinę i myślę, że połączenie tych dwóch da nam bardzo fajny rezultat, więc zaczynam sobie właśnie od tego cieplejszego Solace i małym kulkowym pędzelkiem zaczynam wprowadzać go sobie w wewnętrzny kącik, tak żeby stworzyć delikatne odcięcie. Użyję sobie skośnego pędzelka, żeby zobaczyć, czy da mi to jeszcze trochę więcej definicji. Chyba niewiele, chyba tą kulką spokojnie sobie tutaj dawałam radę. I teraz czyszczę ją i przechodzę do odcienia Nowa. I tutaj tak jakbym kontynuowała sobie tą linię, ale nie łączę ich, tylko zaczynam od zewnętrznej części. Coś takiego. I teraz ściągam sobie do dołu. Troszkę tutaj sobie dołożę też w zewnętrzny kącik, aczkolwiek tutaj będzie błysk. I buduję sobie ten kolor tylko po to, żeby stworzyły mi się bardziej wyraziste tutaj linie. Myślę, że zejdę sobie też tym kolorem delikatnie na dolną powiekę. Ale jeszcze nie wiem dokładnie, jak bym chciała, żeby ta dolna powieka wyglądała, więc zobaczymy za chwilę. Mam coś takiego i teraz chciałabym to uzupełnić błyskami. Więc po stronie fioletowej nałożymy sobie Muse, a po stronie ciepłego różu Astral. To może zaczynam od Astral. Zobaczcie, że on też ma taką nutkę w sobie delikatną, jest taki bardziej różowy niż fioletowy. Tak jakby minimalnie ciepławy był. Minimalnie. I pędzelkiem sobie tutaj łączę. Tak, żeby było jednak ten róż widać, ale żeby on mi całkowicie pod tym błyskiem nie zniknął. I z drugiej strony Muse, widzicie go jako niebieski, a ja go widzę tutaj bardziej jako fiolet. I od zewnętrznego kącika do środka. Fajnie jeszcze tą stronę mi ochłodził mocniej, bo jest właśnie bardziej niebieski. I pędzelkiem sobie tutaj pracuję przy tej krawędzi. No i brakuje nam jeszcze czegoś tutaj na środek, więc wybieram sobie włożyłam paznokieć w cień. Odcień Lunar. I Lunar jest taki bardzo jaśniutki, ale ma ten błysk taki delikatnie jakby wpadał w róż. Taki niby biały, niby srebrzysty, ale troszeczkę różowy. I żeby sobie minimalnie te linie jeszcze zdefiniować, to użyję sobie odcienia Stone, który jest takim troszeczkę chłodniejszym beżem. I na skośny pędzelek nakładam i tutaj sobie po prostu maluję tą okolicę. Tak, żeby jeszcze wydobyć mocniej te kształty. I tutaj troszeczkę przy okazji mogę sobie, jak się ładnie tutaj zrobiło,
pod łukiem brwiowym też tą okolicę rozjaśnić, doczyścić. Na dolną powiekę nałożyłabym odcień Astral, czyli ten różowy błysk i połączyła tutaj z fioletem. I dosłownie odrobinę tego ciemnego brązu, meteoryt, no meteoryt. Jak mi w ogóle bluza pasuje do tego looku kolorystycznie. Z PR-u, ale wiecie, bardzo fajna i ciepła. O, no, teraz jest super. Tak mi czegoś brakowało. No i słuchajcie, tuszuję rzęsy i wykańczam make-up. I tak prezentuje się skończony już makijaż. Dodałam troszeczkę takiego chłodniejszego błysku na policzek. Zrobiłam takie fajne lip combo, taką mieszankę, z czego powstał mi bardzo ciekawy kolor, ale przechodząc do oczu, to wygląda to po prostu przepięknie. Mamy taki niby graficzny efekt na oczach, taki graficzny kształt, ale jednak jest on przez ten błyski taki delikatny, miękki, subtelny. Wygląda po prostu przepięknie. Polecam spróbować, to naprawdę nie jest trudne, żeby sobie zrobić taki kształt. Ja jestem zachwycona tymi błyskami. Przepiękny jest ten niebiesko-fioletowy. Coś pięknego. Dzisiaj nawet ciutkę makijażu mam na twarzy. Słuchajcie, musiałam sobie tam nagrać rolkę. I słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się odcieniem Moonlight. I to będzie jedyny cień, jakiego użyjemy w dzisiejszym makijażu. I lecimy od razu, słuchajcie, tym cieniem na całą powiekę. Zobaczcie, że on daje taki efekt holograficzny. Wow, jakie to jest jaśniutkie w ogóle. Takie srebrzysto-holograficzne, ale nie ma dużo takich, nie wiem, drobin w sobie. Jest taki bardziej gładki jakby, niż na przykład te holograficzne cienie, które znam. No ale robi to wrażenie, nie ukrywam. I troszkę sobie drugim paluszkiem czystym tutaj rozsmarowuję. I czy ja chcę na dolną powiekę? Może też troszkę na dolną. Ok, mamy bazę. Taki po prostu srebrzysto-holograficzny efekt. W ogóle sam w sobie wygląda mega cute. Ale teraz, słuchajcie, bierzemy sobie pędzelek płaski, syntetyczny i nakładamy te kolorki osobno. Zacznę sobie od tego, który jest w tym narożniczku, który jest taki ultrafioletowy. Ale się tego nakłada. Może sobie nawet spraynę. I słuchajcie, nakładamy sobie tu w wewnętrznym kąciku. I tutaj nakładamy te kolory, ja chcę je nałożyć tak, wiecie, tak fest, tak obszernie, żeby to było widać, że to tak, wiecie, no na bogato po prostu. Pokażmy, że po prostu nas stać, nie? Czy ja dam radę paluszkiem? Nawet chyba dam radę paluszkiem. Tutaj sobie wewnętrzny kącik, wiecie, zjeżdżamy troszkę tutaj, troszkę tak na nosek wjeżdżamy, bawimy się tym kolorkiem. Ja nawet daję radę, słuchajcie, paluszkiem sobie tam sięgnąć ten narożniczek, więc polecanko. Może nawet tutaj sobie tak najedzie. To może nie jest idealne oświetlenie, żeby to pokazać, ale to jest zjawiskowe. To jest zjawiskowe. No nic, lecimy dalej. Teraz wezmę sobie ten taki żółtawy. Ten u góry. Przynajmniej u mnie jest u góry. Taki. I ten walniemy sobie pod łuk brwiowy. Wow. I teraz ten różowy, różowo-fioletowy. Tutaj w zewnętrznym kąciku. Wow. O wow. No dobra, posikałam się. Oficjalnie jestem posikana. Wow. To jest zajebiste. Jakie to jest świetne. Tu jeszcze dołożę trochę fioletowego. No nie mogę. Wow. Ten róż jeszcze dokładam tutaj, w to miejsce. I może tutaj coś jeszcze dołożę na dolną powiekę, tak tutaj na środku, ale to może jak sobie tak wiecie, wykończę już makijaż, no powiem wam, jestem kupiona, jestem po prostu totalnie kupiona. Dodam sobie do tego czarną kredkę, którą nałożę na linię wodną, w zasadzie chyba tak dookoła oka sobie zrobimy. Tuszuję sobie rzęszy. Tuszuję sobie rzęszy i myślę, że przykleimy sobie jeszcze parę kamyczków, ale tutaj już pokażę wam efekt końcowy. Guys, to jest takie piękne. Czuję się po prostu jak jakaś taka space girl. Piękny jest ten cień. Te cień, nawet nie wiadomo jak to określić, ale no robi to wrażenie, jest super zabawa, że to wszystko tak przez siebie przechodzi i te
takie duochromowe, multichromowe topery, one są takie gładziutkie, one mają tak dużo blasku i praktycznie zero bazy kolorystycznej, może tam minimalnie jakąś taką jaśniutko szarawą, ale wygląda to po prostu przepięknie. I jeszcze z tymi kamyczkami tutaj. No coś pięknego, po prostu jestem zakochana, totalnie zakochana w tym cieniu. Dzisiaj chciałabym wykorzystać cień Zenit, który w moim odczuciu jest taki lekko zielonkawy. Jakby to było srebro, ale z taką nutą zieleni. I wykorzystamy ten fakt w naszym połączeniu kolorystycznym. Zacznę sobie cieniem Stone, który zaaplikuję sobie podłóg brwiowy i tak przygotuję tutaj tą górną część powieki delikatnie. I następnie odcień Halo, taki przepiękny taupe, taka lekka szarość, ale ona też w moim odczuciu lekko idzie w zieleń, tak jakby była taka delikatnie oliwkowa. I zaznaczam sobie załamanie powieki. Zobaczcie, delikatny efekt, ale coś tam już jest widoczne. No i możemy przejść do naszego zenitu, czyli tego błyszczącego, przepięknego cienia. On mi trochę przypomina kryształowe cienie z Glam Shopu. I będę nakładać go sobie na mokro, pędzelkiem i nakładam, słuchajcie, na całą powiekę, od kącika do kącika praktycznie. Przenoszę też leciutko tutaj powyżej załamania, żeby te cienie ładnie się w siebie wblendowały. I na dolnej powiece robię to samo, czyli nakładam Zenit tutaj po całości. W sumie też mogłam ten matowy najpierw nałożyć, nie pomyślałam. To leciutko sobie tak jeszcze przeblenduję tym szarym matowym. Dla większej głębi dodam sobie jeszcze ten cień Crescent, taki przepiękny, na środek powieki. W sumie nie wiem, czy to coś dało jakoś specjalnie. Troszeczkę tak, ale niewiele. I teraz sięgam po odcień Void, czyli przepiękny, taki śliwkowy odcień i będę robić sobie kreski. I zacznę sobie od zaznaczenia wewnętrznego kącika, taki lekki dzióbek. Nawet nie wyciągam go jakoś mocno, tylko po prostu zaznaczam. I wyciągam sobie też na zewnątrz kreseczkę. Nakładam ten cień normalnie na sucho. Coś mi się rozczapiżył ten pędzelek. On był taki super. Oki. Takie troszkę dłuższe. Zrobiłam sobie te kreski. No i teraz tuszujemy rzęsy. Jak macie bordową maskarę, to koniecznie, a jak nie, to klasyczna czarna. I na koniec taki mały plot twist, bo tak w ostatniej chwili mi naszło, żeby narysować też kreskę tutaj, która idzie od zewnętrznej tej kreseczki w kierunku załamania dolnej powieki. I mam taki, wiecie, taki otwarty kącik z tej strony. Bardzo mi się to podoba. No nie nagrałam tego, bo tak mnie naszło dosłownie w ostatniej chwili. Ale jest gotowe. Możemy postawić na standardowe kreski albo zrobić sobie właśnie coś tego typu. Ogólnie make-up bardzo mi się podoba, bo jest bardzo prosty, taki elegancki, nowoczesny, ale ma w sobie coś ciekawego. No bo mamy tutaj, wiecie, takie piękne, zielonkawe sreberko, bordowe kreski i jeszcze usta dopasowane kolorystycznie do tych kresek i mi się wydaje, że wygląda to bardzo fajnie. Dzisiaj chciałabym zrobić coś bardzo basicowego i jak najbardziej neutralnego. Wybaczcie moją maść na pryszczyki. Niech się wszystko tutaj suszy i na pewno będziemy używać sobie Meteorite, na pewno będziemy sobie używać Celestial, coś możliwie jak najbardziej neutralnego z bardzo delikatnym twistem. Bardzo lubię, kiedy w palecie są też jakieś neutralne kolory, żeby zrobić właśnie taki klasyczny, basicowy look. I właśnie zaczynam sobie od meteorytu, czyli naszego ciemnego brązu, na puszysty pędzelek kulkowy i aplikuję w zewnętrznym kąciku. Może jeszcze odrobinka beżu pod łuk brwiowy i wracam do meteorytu. Jest to taki ciemniejszy brąz, ale zobaczcie, że jak się go tak fajnie, nie za dużo nałoży, tak dokładnie rozblenduje, to jest takim średnim brązem, więc spokojnie tutaj do użytkowych makijaży, też nie za jakichś za mocnych, za ciemnych, też będzie się spokojnie nadawał. Dołożę go też trochę na dolną powiekę w zewnętrznej części oka. Za chwilę sobie jeszcze dołożę, ale najpierw mam wizję, żeby nałożyć sobie odrobinę cienia Eclipse. Taki duży, puszysty pędzelek. To jest taki bardzo zgaszony fiolet. I tutaj sobie lekko przeblendujemy załamanie powieki tym odcieniem. Możemy też użyć sobie Halo, tego szarawego, ale tak mnie ciągnie właśnie, żeby z tym Eclipse coś zrobić. Zobaczcie, że jak on tak się wblenduje w ten brąz, to też jest spokojnie takim bardzo użytkowym odcieniem. Teraz go troszkę dołożyłam, to już zyskuje odrobinę więcej fioletowatości i szarości, ale wciąż jest bardzo użytkowy w moim odczuciu. Klasiko. Okej, wszystko myślę mamy tutaj ładnie poblendowane, więc teraz będę dokładać sobie cień Celestial. To jest takie piękne beżyk w sumie, błyszczący beżyk, złotko.
ale takie nie żółte, więc chyba beżyk. No i nakładam na środek powieki i przesuwam się na boki, delikatnie na zewnątrz, delikatnie do wewnątrz i powyżej załamania, pyk. Zobaczcie, od razu jaśniejszy stał się ten makijaż, więc czasami jak przesadzicie może z cieniami, czujecie, że jest za mocno, za ciężko, za ciemno, to jakby nie rezygnujcie, bo czasami nałożenie błysku zupełnie odmienia charakter makijażu. Przepiękny jest ten błysk, taka dosłownie tafla, lustro. I dołożę sobie też ten sam kolor na dolną powiekę, tym razem pędzelkiem na mokro. I jeszcze w planach miałam dołożyć sobie odcienia Moon, czyli biały. Po pierwsze w wewnętrznym kąciku. Tutaj może sobie go tak dołożę troszkę mocniej też jak sobie tutaj, chociaż, jakie to jest białe, jak sobie wiecie tutaj koloryt wyrównam w ogóle wszystkiego. Ale może nawet nie trzeba będzie. Cyk. I troszkę odłóg brwiowy sam, bialutki, dla większego kontrastu. Jakbyśmy chcieli zrobić coś jeszcze bardziej takiego bezpiecznego, neutralnego, to możemy sobie użyć Stone, czyli beżu, ale mi się właśnie taka biel tutaj bardzo podoba. I na koniec odrobina Void burgundowego i skośnym pędzelkiem na sucho tutaj wzdłuż linii rzęs, tak żeby tutaj mi się to wszystko tak rozmyło w to cieniowanie. Jest taki turbo delikatny akcencik koloru, ale w ogóle niewyczuwalny, że tak powiem. Więc jak boicie się koloru, to ta opcja jest dla Was na miękko. I dla pewności wracam do pędzelka po ciemnym brązie, żeby tutaj tylko sobie lekko przeblendować ten burgund, żeby on mi się tutaj, wiecie, ładnie, no właśnie, wblendował w pozostałe cienie. Tuszuję rzęsy i tutaj też burgundowa maskara wyglądałaby przepięknie. I co, mamy klasyczny basicowy make-up? Mamy. Tutaj dolną powiekę jeszcze tylko delikatnie roztarłam sobie odcieniem Halo, czyli tą taką lekką szarością. Jak już nałożyłam, wiecie, podkład, korektor, to chciałam to tak sobie ładnie wykończyć. Poza tym nic tutaj nie zmieniłam. Bardzo, bardzo klasyczny, elegancki make-up. Fajnie ta biel się tutaj prezentuje. Ona mi dodaje takiego troszkę mocniejszego kontrastu, przez co daje mi taki lekki klimat lat 90. Taki 90sowy vibe, delikatnie, delikatnie. Także słuchajcie, coś dla osób, które lubią klasykę i niezbyt dużo szaleństwa, jak najbardziej tą paletą również się coś takiego zrobić da. Dzisiaj chciałabym się skupić na cieniu Eclipse. To jest też taki przepiękny, nietypowy odcień, który woła mnie i chciałabym zrobić nim cały look, więc on będzie dosyć prosty, no ale taki wiecie, z wieczorowym vibe'em. Zacznę sobie natomiast od odcienia Stone i nim przygotuję sobie okolice pod łukiem brwiowym i schodzę mniej więcej do załamania powieki, żeby łatwiej było mi później zrobić sobie taki idealną chmurkę. Ok, i teraz cień Eclipse i ten nakładam na całą powiekę. No jest wyjątkowy ten odcień. Uwielbiam Artitude właśnie za to, że często w tych paletach są takie unikatowe odcienie i ten jest dla mnie czymś między fioletem a szarością. Jakby taki bardzo, bardzo mocno przybrudzony, przygaszony fiolet. Spokojnie do użytku takiego, wiecie, codziennego. Nie jest to intensywny, wyrazisty kolor, ale jednak ma w sobie coś takiego z koloru jednak. Troszeczkę lepiej podkreśli na przykład zieloną tęczówkę oka. I wracam do pędzelka po beżu. Jakiś tu kłaczek jest. I jeszcze raz wszystko sobie tutaj blenduję. Piękny jest ten kolor, przepiękny. To samo na dolną powiekę. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie pozbiera, bo mam troszeczkę alterry pod okiem. Ja zrobię sobie z tego takie, no a la smoky eyes, więc zaznaczam sobie też ciemniejszy wewnętrzny kącik. Bardzo, bardzo lubię, wiecie. I na razie trochę wygląda tak upiornie i trupio, ale trust the process. Wszystko się zmieni, jak wykończymy make-up. Teraz bąbelki moje śliczne. Sięgamy po odcień Void, czyli ten bordowy, burgundowy. I tutaj nakładam go sobie lekko w zewnętrznym kąciku i tak jakby ściągam minimalnie do dołu, ale nie ciągnę tutaj do środka. I troszkę na górnej powiece, też wzdłuż linii rzęs. Na linię wodną nakładam kredkę w podobnym odcieniu, śliwkowo-burgundową. Tutaj sobie jeszcze poprawiam wszystko delikatnie. I teraz przechodzę sobie do bieli, do tego białego odcienia
I tak leciutko sobie tutaj przelatuję po tym moim matowym odcieniu. Chcę go tak, wiecie, minimalnie rozjaśnić. Troszkę jeszcze ochłodzić tą bielą. Zobaczcie, jaki fajny odcień się stworzył. Taki wręcz jakby lekko w niebieski nam szedł. I zobaczcie, nałożę sobie też trochę na powiekę górną. Delikatnie, że widzicie, nie nakładam takiej grubej warstwy tej bieli. Delikatnie, przez co leciutko się mi rozjaśnia ten make-up, bardzo subtelnie. I tylko tak zewnętrzny kącik zostawiam bez tej bieli. Przez co tworzy mi się naturalnie taki leciusieńki gradient. No super. Super sprawa i wtedy ten kącik tutaj tak fajnie wygląda, tak leciutko jakby ściąga oko do dołu, ale w taki fajny sposób. Pamiętam, że jak chodziłam na studia i jeszcze tak za bardzo się nie malowałam, jak jeszcze nie miałam zajęć z makijażu, to był taki mój look na imprezę, że brałam tylko czarną kredkę na linię wodną, całą dookoła oka i tak leciutko tutaj w zewnętrznym kąciku i tylko tuszowałam rzęsy. I to oko było takie właśnie takie lekko smutnawe, ale ciekawe. Było w tym coś intrygującego. I tutaj znów widzę bordową maskarę, której nie mam, więc nałożę sobie czarną, a na czarną trochę czerwonej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Mówiłam, że będzie ładnie. Mówiłam, nie wierzyłyście mi, jak zwykle. Słuchajcie, udało mi się uzyskać, jeżeli chodzi o rzęsy, praktycznie identyczny odcień jak ta kredka do oczu. Po prostu najpierw nałożyłam czarną na to czerwoną, więc ona się tak trochę przyciemniła i mam wrażenie, że w ogóle moje oczy zrobiły się zielone przy tym makijażu, przy tym fiolecie, przy tych burgundach. Mega to wygląda. W ogóle zapomniałam nałożyć korektora pod oczy i uważam, że jeszcze fajniej to wygląda bez korektora pod oczami, że nie ma takiej rozjaśnionej tutaj okolicy, bo jest tak ciutkę bardziej grungy. I bardzo mi się to podoba. Ten look bardzo mi przypomina jeden z makijaży, który robiłam poprzednią paletką Altitude. Tam też był taki nieoczywisty odcień, trochę bardziej w niebieski idący, ale też taki trochę niebieski, trochę szary, troszkę fioletowy. I to wyszło w zasadzie coś podobnego. Bardzo mi się podoba ta kombinacja. No uważam, że przepięknie to wygląda. Last but not least, dzisiaj bardzo chciałabym użyć sobie tego cienia Faces, który tak bardzo mi się podoba. Dzisiaj będę inspirować się swoim makijażem, który też robiłam w tygodniu makijaży, ale w odcinku z paletą Too Faced Italian Spritz. Więc zaczynam sobie od cienia Stone, żeby delikatnie wyrównać sobie koloryt powieki. I teraz skośnym pędzelkiem sięgam po cień Meteorite, czyli ten brązowy. I nim będę tworzyć sobie taką otwartą jakby kreskę na zasadzie, że idę sobie tutaj i następnie uciekam w drugą stronę w kierunku załamania powieki. I teraz przechodzę do wewnętrznego kącika i tutaj kieruję kreskę do środka powieki, ale nie tak, żeby jakby ta kreska z tą kreską się zetknęły, tylko żeby ta szła niżej tutaj, a ta szła wyżej. Coś tego typu, one nie muszą się stykać, wręcz taki mam plan, żeby one się nie stykały. I teraz będę wypełniać te przestrzenie. Wzięłam sobie inny pędzelek, taki troszeczkę większy, żeby zacząć wypełniać. I tutaj wypełniam ich wnętrze tym samym odcieniem i to samo wewnątrz. Teraz kontynuuję cieniowanie odcieniem Halo, tym jasnym szarym. I po prostu dalej do środka powieki próbuję to ładnie rozetrzeć. Teraz sięgam po ten przepiękny cień Faces. To będzie chyba mój ulubiony cień w palecie. Och, uwielbiam. Wracam do pędzelka po brązie i delikatnie tutaj jeszcze wblendowuję się w te błyski, żeby nie było takiego jakby odcięcia. I jeszcze sięgam sobie po odcień Lunar. Ten taki najjaśniejszy błysk. I dokładam go odrobinkę na środek. I jeszcze troszeczkę pod sam łuk brwiowy. Wracam też do meteorytu, żeby delikatnie zaznaczyć dolną powiekę i biorę się za wytuszowanie rzęs. I mamy skończony make-up. Wyszło bardzo tak elegancko, ale troszkę nowocześnie, minimalistycznie, tak jak lubię. Powiem Wam, że przepiękny jest ten cień Faces. Daje efekt takiej dosłownie mokrej powieki. Uwielbiam ten efekt i ten piękny odcień taki niebieskawy, idący troszeczkę w jakiś taki
fiolet, ciutkę jakąś taką ma brązową bazę. Jest to po prostu przepiękne. No ten make-up jest cudowny, no już kiedyś go robiłam, więc bardzo się w nim lubię, bardzo mi się on podoba. No i zestawiony właśnie w takiej minimalistycznej wersji z takimi nudziakowymi, chłodnymi, brązowymi ustami, jakimś tam kolorkiem na policzkach, piegami. Uważam, że wygląda to fantastycznie. Także słuchajcie, myślę, że jestem gotowa na podsumowanie sobie pracy tą paletą. Słuchajcie, uważam, że mamy tutaj bardzo użytkową wersję, formę palety z kolorem, bo wszystkie te kolory są naprawdę bardzo, bardzo przemyślane, przepiękne, użytkowe, więc jeżeli lubicie raczej takie bezpieczniejsze makijaże, ale jednak no, tego kolorku byście troszeczkę chcieli i jeśli jest to Wasza historia kolorystyczna, uważam, że jak najbardziej warto. Ja też w tym odcinku starałam się tworzyć takie makijaże właśnie takie w miarę proste, w miarę szybkie, w miarę użytkowe, ale oczywiście w takiej mojej estetyce, z moim jakimś tam sznytem, czymś ciekawym, ale nie uważam, żeby te make-upy w tym odcinku były jakieś mega skomplikowane, też jakieś mega, mega odjechane, więc chciałam Wam pokazać właśnie potencjał taki użytkowy tej palety. I mamy tutaj, wiecie, przepiękną historię kolorystyczną. Fajnie, że zaczyna się ona od takich bardzo bazowych odcieni, mamy coś, wiecie, beżowego, mamy coś do przyciemniania kącika, do rozjaśniania, mamy nutkę takiego trochę bardziej wyrazistego koloru, ale wciąż możemy zrobić całą masę mega użytkowych make-upów, bo wystarczy, że wiecie, brązik rozetrzemy sobie odrobinkę na przykład takim zgaszonym różanym odcieniem i już coś tam się ciekawego dzieje. Przepiękne są te błyski, chociaż nie ma tutaj tak dużo, wiecie, takich bardzo intensywnych w kolorze, jakichś takich, wiecie, z jakimiś shiftami, nie wiadomo czym. Mamy na przykład sporo takich pięknych, metalicznych, perłowych cieni, tak jak ten, czy ten, czy ten, które są jakby w takim cudzysłowie płaskie, kolorystycznie, żeby mają jeden kolor w sobie, ale one też są przepiękne, bardzo takie eleganckie, nowoczesne. Ale mamy też coś dla osób, które lubią taki jakiś, wiecie, shift ciekawy w cieniach, no bo mamy ten, mamy ten, mamy ten, mamy ten, no i ten w ogóle zwariowany wariat. No coś pięknego. Paleta jest naprawdę bardzo, bardzo taka przemyślana, udana, użytkowa, ale nie nudna, więc no jeżeli jest to Wasza, jeśli jest to Wasza bajka, uważam, że jak najbardziej jest fantastyczna. No mi się nią pracowało bardzo przyjemnie, bardzo lubię jakość cieni Altitude. Maty są mega przyjemne, dobrze się budują, są takie delikatnie jakby kremowe, więc fajnie to wszystko, wiecie, fajnie się tym pracuje. Błyski też są znakomite, bardzo intensywne. Niektóre gdzieś tam mi się delikatnie sypnęły, to fakt, no ale czasami przy takich bardzo jakby płateczkowych, bardzo intensywnych błyskach jakby ciężko, żeby tam się nic nie sypnęło. Ale to też nie było takie, że nie da się tego opanować. Ale w ciągu dnia jakby użytkując niektóre z tych makijaży, no to nie miałam problemu, żeby coś tam się z nimi działo. Tylko jakby w trakcie wykonywania makijażu. Anyway, uwielbiam Altitude i to jest jakby kolejne potwierdzenie tego, że warto w tą markę inwestować, bo paleta jest po prostu cudowna. No cóż, w kolejce czeka kolejna paleta do zrobienia tygodnia makijaży, więc jeżeli lubicie tą serię, bardzo będę wdzięczna za zostawienie kciuka do góry, jakiegoś komentarza, podbicia odcinka, bo one wymagają ode mnie naprawdę sporo pracy. No i jednak potrzebuję trochę Waszej pomocy, żeby te odcinki dalej powstawały, potrzebuję Waszego wsparcia, więc będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad i dajcie znać, czy macie ochotę na dalsze odcinki tej serii. No i koniecznie napiszcie, który z tych makijaży najbardziej do Was przemówił i najbardziej Wam się spodobał. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.